To jedyne takie miejsce na świecie. Jerozolima, do której chcę Was dzisiaj zabrać, to święte miasto dla wyznawców trzech religii. Dla Żydów, dla muzułmanów oraz dla chrześcijan. W Jerozolimie wszystko jest związane z religią. Od kościołów poprzez meczety, synagogi, a także skończywszy na rzeczach z życia codziennego, takich jak na przykład rozkład jazdy autobusów. Spośród wyznawców wszystkich trzech religii w Jerozolimie i w całym Izraelu najwięcej jest oczywiście Żydów, potem są muzułmanie, a najmniej jest chrześcijan. I właśnie o chrześcijanach chcę Wam dzisiaj opowiedzieć i przy okazji rozwiać kilka mitów, jakie tutaj w Polsce czy w Europie mamy w głowach. Bo na przykład katolicy są mniejszością nawet wśród chrześcijan. Takie obrazki z Jerozolimy zapewne widzieliście najczęściej. Turystów z całego świata można spotkać w tym mieście niemal przez cały rok. Jednak znacznie ciekawszą grupą są lokalni chrześcijanie. Szacuje się, że w Izraelu jest około 182 tysięcy chrześcijan, czyli 2% populacji kraju. Na zachodnim brzegu i w Jerozolimie około 50 tysięcy, a w Gazie około 1000. Razem to niemal 250 000 osób. Wśród lokalnych chrześcijan największą grupę stanowią Arabowie, stąd też bliżej jest im do muzułmanów niż do Żydów. Większość chrześcijan to prawosławni wierni różnych denominacji, przede wszystkim kościoła greckiego. W Jerozolimie czy na zachodnim brzegu mieszkają też katolicy, maronici, Ormianie czy Koptowie. Zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie chrześcijanie uważani są za znacznie bardziej religijnych od Żydów czy muzułmanów. Większość regularnie chodzi do kościoła, pości i ma w domach święte obrazy. Według badań aż 90% chrześcijan mówi, że jest dumna z przynależności do kościoła. Kim są zatem chrześcijanie w Ziemi Świętej? To przede wszystkim arabscy prawosławni kościoła greckiego, a także katolicy, luteranie, melkici, maronici oraz wierni kościołów syryjskich. To także katoliccy księża i zakonnicy, którzy pracują i studiują w Jerozolimie. Wśród chrześcijan są także katolicy emigranci z azjatyckich krajów, takich jak Filipiny, którzy przyjechali do Izraela w poszukiwaniu pracy. Jest też mała grupa katolików hebrajskojęzycznych, zarówno emigrantów, jak i Żydów, którzy zmienili religię. W Jerozolimie jest w sumie 95 chrześcijańskich kościołów, w tym ten jeden najważniejszy. To Bazylika Bożego Grobu, postawiona w miejscu, w którym Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Kościołem administrują wspólnie 4 odłamy chrześcijaństwa. Jeszcze do niedawna ich współpraca była bardzo burzliwa. Coraz więcej lokalnych chrześcijan opuszcza jednak w ostatnim czasie Jerozolimę. Powodem są rosnące napięcia, a także akty wandalizmu i ataki ze strony radykalnych izraelskich osadników. Szacuje się, że chrześcijan w Jerozolimie jest już zaledwie 15 tysięcy. To mniej niż 1% wszystkich mieszkańców miasta. A więcej o przemocy, jakiej ostatnio często doświadczają chrześcijanie w Jerozolimie, opowiadam Wam w jednym z odcinków podcastu Świat. Link do tego odcinka znajdziecie w tej chwili na górze ekranu. Subskrybujcie oczywiście nasz kanał podcastu Świat na YouTube i powiedzcie o nas swoim znajomym. Mamy tutaj bardzo dużo ciekawych materiałów z całego świata, nie tylko z Bliskiego Wschodu. Do zobaczenia.